Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym moim odcinku na kanale. Dziś w warunkach specjalnych przejeżdżałem sobie w Łodzi ulicą, spotkałem, w zasadzie zauważyłem Bentleya, podchodzę, a tam gość specjalny, który właśnie miał wywiad u eksperta w Bentleyu, no i postanowiłem, że wykorzystam tą okazję i zaproszę do swojego samochodu, no bo takiej okazji ciężko by było zmarnować. Także agent specjalny i dzisiaj gość specjalny, Phil Konieczny. Witam wszystkich. Myślę, że sporo osób Phila zna, jeszcze nie wszyscy, więc może przedstawię Phila i powiem, że jest to bardzo młoda osoba, jest to osoba wolna finansowo, można śmiało powiedzieć, że już to jest milioner. Jest to jeden, przynajmniej z mojej wiedzy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w świecie kryptowalut, w nauce, inwestowaniu i tak dalej, więc też możecie oczywiście znaleźć ten kanał na YouTubie, bardzo duży kanał, ponad 120-115 tysięcy subskrypcji. No i Phil, może na początek, bo tak jak mówię, część osób Cię zna, nie wszyscy, ale myślę, że znaczna część osób, która się interesuje inwestowaniem, kryptowalutami, szczególnie myślę, że wie. Ale dla tych, którzy nie znają, powiedz mi, dlaczego w masce? Wiesz co, jestem introwertykiem, nie lubię się pokazywać, nie lubię być rozpoznawany. No i tyle w sumie. Jestem brzydki też. Okej, nie potwierdzam, chociaż nie będę facetów oceniał, ale jasne, jest to, myślę, gdzieś tam, Phil, twoja prywatna, masz prawo, ale miałeś jakieś sytuacje kiedyś związane z tym, że gdzieś tam od tego momentu podjąłeś taką decyzję? Od początku tak raczej było. Jedyny raz, którym się pokazałem, to był protest przeciwko PCC. Na szczęście wszystkie filmy już są pousuwane, także też mnie nie widać. Wiesz co, uważam, że rozpoznawalność, zwłaszcza jak się ma pieniądze, nie jest nikomu do niczego potrzebna. Daje ona na pewno sposób na zarobek. Dużo ludzi chce być sławnymi, bo dzięki temu można zarobić więcej pieniędzy, ale jak już ktoś ma raczej pieniądze, ja widzę tutaj tylko same minusy, tak? Więc nie jest mi to do niczego potrzebne. Mam nadzieję, że widzowie to uszanują. Jasne. Myślę, że gdzieś tam już część wywiadów w internecie, które są z Twoim udziałem, też dokładnie w ten sam sposób te wywiady są prowadzone, czyli albo w masce, albo gdzieś jesteś tyłem, nie widać Cię. Sporo tych rozmów w internecie jest, można je znaleźć. Okej, ale pytanie, mieszkamy w Polsce, przynajmniej ja, tak? Ty jesteś w Polsce, dzisiaj jesteśmy w Polsce. Jak to na co dzień? Ty mieszkasz tutaj, czy mieszkasz za granicą? Bo z tego co wiem, gdzieś tam firmy prowadzisz, tak, na Wyspach. Jak to wygląda, jeśli chodzi o czas? Ja wyjechałem z Polski dzień po maturze. No i tak już będzie z 11 lat, jak nie mieszkam w Polsce. W tej chwili jestem w Polsce i można powiedzieć, że jestem uziemiony w Polsce. Generalnie większość czasu przebywałem w Anglii. Działało to u mnie tak, że jak po prostu miałem coś do załatwienia w Polsce, to przylatywałem do Polski, siedziałem tak długo, aż musiałem coś załatwić w Anglii, leciałem do Anglii i znowu tam siedziałem tak długo, aż coś musiałem załatwić w Polsce, ale starałem się dłużej być w Anglii niż w Polsce. W tej chwili powoli będę się przymierzał do tego, aby wrócić do Polski. Okej, czyli na stałe już tutaj No powiedzmy, na stałe przynajmniej mieć jakieś... Przewaga tutaj w Polsce. Dobra, mieć jakieś po prostu swoje miejsce, tak. I tak dalej. Okej, z tego co przeczytałem, z tego co gdzieś na wywiadach też widziałem, jesteś prepersem, tak mówisz często też podkreślasz. Może ja nie będę tego rozwinął, bo to jest dosyć ciekawe, tym bardziej w szczególnych czasach, w których jesteśmy, tak? W czasach kryzysowych, chyba można powiedzieć śmiało, niepewności takiej i nawet mając pieniądze, nie do końca wiemy, co się jutro wydarzy. Prepers, mówi się prepers, że to jest osoba, która przygotowuje się na nieciekawe czasy, nawet na apokalipsę zombie. Niektórzy się śmieją. Ja po prostu jestem taką osobą, która lubi się zabezpieczać, dywersyfikować, no i po prostu czuć taki spokój psychiczny, że co by się nie działo, to mam wyjście z każdej sytuacji. Pamiętam właśnie ten moment przed tą taką pandemią, przed tym takim lockdownem, czyli chyba 15 marca, to było 13 marca jakoś tak, czyli już ponad 3 miesiące temu, jak, nie wiem czy nagrywałeś, czy pisałeś, żeby zrobić sobie zakupy. Pamiętasz ten moment, że ty widziałeś, co się dzieje chyba na Wyspach czy w Stanach i ty mówiłeś, że to jest kwestia czasu i zalecasz zrobić zakupy. Ludzie to wyśmiali, w większości były hejterskie komentarze, a pamiętasz, co później się stało? No stali w kolejkach. Dokładnie, stali w kolejkach. Jak ty się czujesz w takich momentach, jak mam wrażenie, nie wiem, czytasz z kuli, gdzieś no nie przepowiadasz, ale tak naprawdę widzisz, rozumiesz ekonomię przede wszystkim i chcesz ludziom pomóc, no bo w tym momencie, w którym ty jesteś, już tak jakby nie potrzebujesz zarabiać, ale chciałbyś taką misję chyba z tego, co widzę, spełniać. Ja lubię dalej zarabiać. To jest, cały czas mi się to podoba, ale chcę pomagać ludziom, jednocześnie lubię też zarabiać pieniądze. No i część osób mnie słucha, część osób
mnie też może wyśmiać, a potem stoją w kolejce. Dokładnie, no to była dosyć śmieszna sytuacja, bo tak jakby podało się na tacy, wszystko okazało się, że część ludzi, w zasadzie znaczna większość, wyśmiała te twoje rady, stwierdzili, że jesteś jakimś psychopatą, widziałem trochę tych komentarzy, no to było dziwne, to było dosyć dziwne. Okej, wróćmy może do początków, no bo wiadomo, przedstawiłem Cię jako jedną z osób, które w Polsce są najbardziej rozpoznawalne, jeśli chodzi o świat kryptowalut. Myślę, że śmiało możemy tak powiedzieć. No mam największy kanał o kryptowalutach w Polsce. Dokładnie. Skąd Ty w ogóle się dowiedziałeś o Bitcoinie? No bo od tego się wszystko chyba zaczęło, tak? To był sam początek. Dowiedziałem się o Bitcoinie po raz pierwszy, to może będzie troszeczkę śmiesznie, ale od mojego taty. No i tata kiedyś mi tam powiedział, że Bitcoin kosztuje, z tego co pamiętam, to było $3 i taki był na maksa podjarany. $3? Tak, $3 i powiedział taki na maksa podjarany, że niedawno był dolar, a już jest $3. No i mój tata nie jest taką osobą, która... A który to był rok? Oj kurczę. To musiało być jakieś początki, 2011, 2010, nie powiem dokładnie, który musiał to być rok. Po prostu była taka sytuacja, że pamiętam, siedziałem w kuchni, przyszedł do mnie taki podjarany właśnie, że Bitcoin jest po $3. No i mój tata jest taką osobą, powiedzmy, no, od komputerów stroni raczej. No używa komputerów, ale ciągle coś mu się psuje, ciągle coś się z tym dzieje. No jak mi on zaczął tłumaczyć, czym jest Bitcoin, tak troszeczkę mi to źle wytłumaczył, że on tam krąży w internecie, jego się tak z internetu wydobywa. Ja mówię, dobra, olałem to całkowicie. Nie pamiętam, który to był dokładnie rok, ale to można sobie na wykresie sprawdzić. No i pamiętam, że potem po raz drugi usłyszałem o Bitcoinie, kiedy osiągnął poziom $100. No i pamiętam wtedy taki zawód. Mówię, kurde, to już po wszystkim. Jakbym kupił go chociaż za 1000 funtów, to bym teraz miał 30 000 funtów i tak dalej, i tak dalej. Mówię, kurde, to już po wszystkim. I olałem znowu ten temat. No, żałuję troszeczkę tego, chociaż z drugiej strony nie wiem, jakby się moja sytuacja potoczyła. A może bym go kupił za $100 i sprzedał za 1000, cieszyłbym się, że zarobiłem. No nie wiadomo. I bym po prostu odpuścił. Wyszło jak wyszło, no koniec końców nie jest źle. No ale tak czasami sobie, jak tak wracam do tych czasów, to mówię, tak sobie pomyślałem, jak to człowiek potrafi okazję tak zlać w ciągu, nawet nie zastanowić się, tylko 10 sekund i okazja życia może na przykład minąć. I właśnie ja tak analizuję i moje życie, i życia innych i staram się wyciągać właśnie z tego wnioski i błędy. I to był błąd, bo to było na takiej zasadzie, że $100 już jest po wszystkim. Tak. A nie zastanawiam się, a może nie jest, a może urośnie bardziej. Nie było czegoś takiego, tylko mówię, już po wszystkim. No i minął jakiś tam czas, no i po raz kolejny usłyszałem o nim, jak właśnie tam dobił do $1000. No i to był amok. Też nie, na szczęście jestem taką osobą, która czasami wpada w taką jakby manię, że nagle coś robię, ja nie pomyślę o tym i potem się na przykład ocknę za jakiś czas i nie wiem, kiedyś tak było na przykład z gitarą, tak? Nagle zacząłem grać na gitarze, ocknąłem się parę lat później, mówię, o kurczę, nawet nie wiem kiedy to było, zacząłem się uczyć, wiele takich rzeczy robiłem. I tak samo było z Bitcoinem. Nagle wpadłem w taki amok, mówię, nie, to teraz muszę go kupić, niech się dzieje co chce. Ja go kupiłem, tego Bitcoina, i potem dopiero zacząłem się uczyć. Oczywiście to był błąd, zachowałem się jak zwykły naiwniak, wszedłem na FOMO, wszedłem na samym szczycie, Bitcoin troszeczkę jeszcze tam poszedł do góry i spadł, i cały czas spadał, ale ja w tym takim amoku mówię, nie, on będzie szedł do góry, prześledziłem sobie ten wykres, zobaczyłem, to też takie szczęście w nieszczęściu, bo dużo ludzi tego nie robi. I mówię, kurczę, że on rósł, spadał, no to jest jakiś taki cykl. No i zobaczyłem, że te wykresy sobie oddzieliłem, potem patrzyłem sobie, nawet do takiego stopnia, że codziennie sobie patrzyłem, jak on tam mniej więcej szedł, raz w tygodniu, raz w miesiącu, jak to wygląda. I mówię, nie, przecież on rośnie dużo i dużo spada, dużo rośnie, dużo spada. No i tak go akumulowałem. Nasz przyszedł rok 2016, zaczęły się wzrosty, trwały. Potem był 2017 i wpadłem w taką jakby kolejną manię. Muszę powiedzieć o tym ludziom. Ja pierdzielę, przecież miałem rację, no bo jakby nie było, no umówmy się, stawiałem na to moje pieniądze, moje życie też troszeczkę, no nie wszystko, nie inwestowałem jakoś super dużo, powiedzmy, nie wiem, może z 20-30% moich oszczędności, no ale i tak stawiałem na to pieniądze i potem poszła taka myśl, że muszę o tym powiedzieć ludziom. Bitcoin osiągnął znowu $1000, 2000, 3000 i tak dalej, no i zacząłem nagrywać filmy, no i wtedy to wpadłem w taką manię, że potrafiłem codziennie nagrywać film. O tym muszę powiedzieć, o tym. No i z czasem też się tak wychillowałem, że już coraz mniej, ale żeby ten content był lepszy.
No i tak się zaczęła ta moja przygoda. Właśnie chciałem pomóc ludziom, chciałem, żeby się dowiedzieli o kryptowalutach i Okej. jest. A powiedz mi, w momencie, kiedy zacząłeś kupować, to było na poziomie $1000, tak? Tak, na samej górce i spadł. Wtedy zacząłeś. I zwróć uwagę, że większość ludzi dzisiaj, takich jak to mówisz często, ludzi, grupa, no ulica, tak? Ulica się mówi tak, że ci ludzie, którzy najczęściej po prostu pod wpływem jakiejś reklamy, emocji, kolegi, koleżanki mówią, dobra, kupmy, bo wszyscy kupują. Jak to leci, spadało, mówisz u ciebie i ty nie sprzedawałeś. Nie, Mimo czas to wierzyłeś, gdzieś tam miałeś taki swój jakiś, czy już miałeś taką wiedzę? Wiesz co, nie, właśnie to mówiłem, to było takie szczęście w nieszczęściu, że ja kupiłem, on spadł i mówię, nie, będzie szedł dalej, kupiłem, on spadł dalej, nie, będzie szedł dalej, a potem w międzyczasie jeszcze analizowałem ten wykres, mówię, a nie, to już tak kiedyś było. Okay. On już potrafił spaść, już było, to już jest któryś tam raz, jak on spada, chyba był 4. spadek taki konkretny Bitcoina, mówię, nie, to po prostu wszedłem nieciekawie, ale ja sobie będę go akumulował, potem zacząłem się uczyć, zrozumiałem w ogóle wartość Bitcoina, czym jest wartość, jaką za sobą niesie i sprawdziłem to też pod kątem statystyki, ile ludzi ma dostęp do internetu, ile dostaje, będzie wymiana pokoleń i tak dalej. Ludzie będą się tym interesowali, ilość jest ograniczona, mamy te halvingi i po prostu no, szczęście w nieszczęściu, że wytrzymałem, a przy okazji jednocześnie się też uczyłem i no i tak wyszło, nie? Okej, to może fajnie by było, bo nie wszyscy jeszcze, mimo popularności, może właśnie powiesz, bo pewnie znasz statystyki, jak to wygląda, bo mówimy tak, wszyscy wiemy o kryptowalutach, wszyscy się znają, to jest to takie, dzisiaj bym powiedział, no każdy film wciąga, tak, ma dużo wyświetleń, bo ludzie się uczą. Ile według Twojej wiedzy osób realnie ma jakieś pojęcie lub słyszało o kryptowalutach? No to jest taka śmieszna sytuacja, bo po hoście w 2017 roku, mniej więcej tam w 2018 roku, dużo ludzi mówiło, że Bitcoin już nigdy nie urośnie, ponieważ każdy się dowiedział o Bitcoinie, Dokładnie. Każdy, kto miał go kupić, to już go kupił i już jest po wszystkim. To było 3 lata temu, nie? To było 3 lata temu i wtedy mój kanał miał, bo akurat robiłem prezentację na ten temat, właśnie co się stanie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I wtedy mój kanał YouTube miał 43 000 subskrypcji. Dzisiaj ma 115 000 subskrypcji. Czyli razy 3. Więc no raczej to nie był konkretny argument, że wszyscy wiedzą. No i trzeba zauważyć to, że wtedy mniej więcej połowa ludzi na Ziemi miała dostęp do internetu. Czyli na blisko 8 miliardów ludzi, którzy żyją na Ziemi, powiedzmy 4 miliardy ludzi miało dostęp do internetu i co roku 5% populacji Ziemi dostaje dostęp do internetu. Statystycznie muszą się ludzie z tych nie wiem, to jest chyba 320 milionów ludzi rocznie dostaje dostęp do internetu. Część musi się zainteresować kryptowalutami, a dodatkowo do tego te osoby, które już mają dostęp do internetu, wcale nie oznacza, że go używają. Dokładnie. Ja podaję taki argument, moja babcia ma dostęp do internetu. Czy to oznacza, że go używa? No nie. Ale następuje wymiana pokoleń i osoby, które dzisiaj mają 70, 80, 90 lat, za 10 lat może nie będą żyły. No, żeby żyły jak najdłużej, ale możliwe, że nie będą żyły. A dzisiejszy chociażby 8-latek za 10 lat będzie pełnoletni. Więc z każdym rokiem mamy nowe pokolenie plus ilość osób, które dostają dostęp do internetu. No i to pokazuje, że ten argument mówiący w 2017, że już każdy słyszał o Bitcoinie i nawet tam taksówkarze mówili i panie w warzywniaku, no raczej no nie jest prawdą, no bo dzisiaj mam 3 razy więcej ludzi, którzy oglądają mój kanał YouTube. Okej. Zamknę sobie to okno, żebyśmy mieli lepszą akustykę. Dobra, no i to teraz idąc tym tokiem rozumowania, bo z drugiej strony jeszcze jest halving, tak? Dobrze pamiętam? Bo ja nie jestem ekspertem od kryptowalut, więc ja też będę tutaj podpytywał dokładnie. W maju mieliśmy halving, więc ja specjalnie będę dopytywał, będę udawał takiego, który nic nie wie, żeby łatwiej było zrozumieć ten wywiad tym osobom, które są typowo na samym początku, bo my tych osób jest jeszcze mało. Okej, był halving. Co to znaczy halving? I właśnie to też ma związek z tym, że coraz więcej ludzi będzie się dowiadywać, a jednak tych bitcoinów będzie coraz mniej. Halving w skrócie to jest zmniejszenie podaży, ale nie do końca, bo to jest zmniejszenie przyrostu podaży. Czyli to jest po prostu, oznacza to, że pojawia się mniej bitcoinów, o połowę mniej, bo zmniejszenie podaży w sensie tego, co już jest, a nie tego, co jest na rynku. Więc no, po prostu pojawia się o połowę mniej bitcoinów i bitcoin jest zaprogramowany w taki sposób, że co 210 000 bloków, czyli powiedzmy co 210 000 kartek, zmienia się podaż bitcoina o połowę, czyli pojawia się tych bitcoinów mniej. W takim wielkim skrócie, jeżeli tutaj osoby są, które w ogóle się tym nie interesują,
Bitcoin działa na zasadzie technologii blockchain, gdzie blockchain oznacza łańcuch bloków, ale tym blokiem nazwijmy taką księgę rozrachunkową. I tak jak każda księga ma swoje kartki, tak samo załóżmy Bitcoin ma te swoje kartki, które się nazywają blokami. I tak jak możemy mieć kartkę A4, to Bitcoin ma rozmiar 1 MB, na który można zapisać transakcję, że osoba X przesłała Bitcoina osobie Y, osoba Y osobie Z i tak dalej, i tak dalej. Gdy ta kartka się zapełni, to ta kartka jest szyfrowana i pojawia się nowa kartka. I to jest po prostu nowy blok. I co 210 tysięcy takich kartek pojawia się mniej bitcoinów, ponieważ każda osoba, która zaszyfruje tą kartkę, a to jest jedna osoba co 10 minut co kartkę, dostaje w nagrodę bitcoiny. I to jest to tak zwane wydobywanie bitcoina. No i na początku było tych bitcoinów co kartka 50, potem 25, potem 12,5, teraz jest 6,1/4 bitcoina. No i za 4 lata będzie jeszcze o połowę mniej, przez co ta ilość bitcoinów, które się pojawiają, się zmniejsza i to odwzorowuje złoto. Ponieważ złota, tak samo jak bitcoina jest maksymalnie będzie 21 milionów, tak samo w świecie złota jest ograniczona ilość, no i im więcej wydobędziemy tego złota z ziemi, tym trudniej jest wydobyć kolejne, ponieważ trzeba znaleźć kolejne złoża. Więc koszt szukania nowych złóż złota jest coraz większy, bo tego złota jest coraz mniej w ziemi, a więc i wydobycie złota idzie w górę i tak samo działa Bitcoin. Pojawia go się, im więcej go wydobędziemy, coraz mniej, no ale koszt wydobycia Bitcoina jest taki sam lub rośnie, ponieważ koszt, no to jest komputer lub sprzęt w przypadku Bitcoina, no i też prąd, który też idzie do góry, więc jeżeli pojawia się o połowę mniej bitcoinów, no to jego wydobycie co 4 lata też w teorii powinno być o połowę droższe. No i tutaj jest też wartość bitcoina w przeciwieństwie do naszego pieniądza fiducjarnego, którego używamy. On nie ma pokrycia w niczym poza nadzieją, że ma wartość, na jaką my się zgadzamy, że ma. Dokładnie, to jest słowo, które ostatnio chyba wszyscy wymieniają przez wszystkie przypadki, czyli nadzieja, tak? Nadzieja, czyli pieniądze fiducjarne, czyli to, co mamy w portfelach jeszcze, papierowe czy na kontach, gdzie tak naprawdę jest to wymyślone, gdzie jest to wszystko wirtualne no i właśnie chciałem Cię zapytać, bo wszyscy najczęściej rozmawiasz o kryptowalutach. Chciałbym Cię zapytać jako po prostu osoba, która jednak idzie do sklepu. Jeśli nie masz karty, no to płacisz jakąś gotówką. Właśnie, pytanie, czy płacisz gotówką? Płacę gotówką, płacę kartą. Tutaj ja nie jestem taką osobą, która mówi, że na przykład tylko należy płacić gotówką. To by było fajne, gdyby wszyscy się tego stosowali, ale niestety ludzie nie rozumieją, jaką wartość niesie ze sobą gotówka, więc jedna osoba akurat w tym wypadku nic nie zmieni. Nie zmieni, dokładnie. Ale no ja jestem taką osobą, która uważa, że po prostu mimo tego, że w teorii, no bo tak jak jestem przeciwnikiem usuwania gotówki, jestem przeciwnikiem bezgotówkowych społeczeństw, tak też uważam, że bezgotówkowe transakcje są szybsze, lepsze, łatwiejsze i tańsze. Więc nie można tutaj tego im zabierać, ale jednocześnie nie uważam, że powinno się blokować transakcje gotówkowe. No i tutaj nawet ostatnio właśnie w wywiadzie w Expert Bentley powiedziałem to, że ja to zawsze porównuję do samochodów i do rowerów. Można zadać komuś pytanie, co jest lepsze, samochód czy rower? No i część osób powie, rower, bo jest zdrowszy, no ale umówmy się, większość osób powie, że samochód. Nie pada nam na głowę, jedziemy szybciej, dalej, nie męczymy się przy okazji, tak? No ale to, że samochód jest lepszy, wcale nie oznacza, że musimy zdelegalizować wszystkie rowery. Dokładnie. No i tak samo działa z gotówką. Gotówka jest tańsza, nie trzeba wydawać reszty. Bezgotówkowe transakcje są tańsze, szybsze, nie trzeba wydawać reszty i tak dalej. Nawet o połowę są tańsze niż transakcje gotówkowe, przez to, że nie trzeba wydawać reszty. Ale czy to oznacza, że musimy wszystkim zabierać gotówkę, tak jak chcą rządzący? No nie. No i właśnie gotówka jest o tyle dobra, że gotówka daje nam, mimo iż nie jest fajna w tej chwili w postaci fiducjarnej, no to i tak jest lepsza niż bezgotówkowe społeczeństwo, ponieważ gotówka daje nam wolność. Umożliwia nam transakcje osoba do osoby, bez pośredników, jakimi są rządy czy też banki. No a rządzący niestety chcą tą gotówkę nam zabrać. A czemu chcą nam zabrać gotówkę? No żeby po prostu ściągalność podatków wynosiła 100%, żeby kontrola nad społeczeństwem była 100%. No i też przy okazji by można było w razie czego zablokować jakieś osoby, które są powiedzmy nieposłuszne. No i chociażby pan Ziobro ostatnio powiedział o konfiskacie majątku bez wyroku sądu, czyli na zasadzie my panu zabieramy pieniądze, a teraz pan będzie udowadniał, że nie jest pan wielbłądem. Jak za rok się okaże, że nie mieliśmy racji, no to panu to wszystko oddamy, a że przez rok zniszczyliśmy panu firmę, biznes i żył pan za 800 zł miesięcznie, bo chyba to jest minimalne jakieś tam wynagrodzenie. Mają podnosić nawet, no to wszyscy... To już nie nasza wina, więc tak to wygląda. Czyli tak naprawdę widzisz to, czego większość nie widzi, tak? Czyli to, że Polska bezgotówkowa, że promujemy jedno, drugie, aplikacje, mamy sobie instalować jedno i tak naprawdę ta pandemia, która
która się przetacza przez cały świat tak naprawdę, nie tylko przez Polskę, i te ustawy, które gdzieś tam są, bym powiedział, w tym tak jakby świetle pandemii, i to się mówi, że dla dobra wszystkich, tak, wchodzą ustawy właśnie dotyczące między innymi ograniczania wolności. Co to oznacza tak naprawdę dla nas? Wiesz co, taka osoba, która nie zna się na ekonomii, która powiedzmy ignoruje wiele rzeczy, nazwałbym ją ignorantem, powiedziałaby, no i co z tego, że nie będzie gotówki? Co mnie obchodzi, że rząd będzie wiedział, że kupuje marchewkę i 3 ogórki? Tak, no. Więc jeżeli jesteś taką normalną osobą, która kupuje sobie marchewkę i ogórki, jasne, dla Ciebie to nie ma większego znaczenia w takim kontekście, ale ma znaczenie w kontekście politycznym i w kontekście tego, jak wygląda Polska. Bo jeżeli będziesz miał ściągalność, która będzie wynosiła 100%, to na przykład są osoby, ja uważam, że podatki należy płacić, ale chociażby niedługo będę miał ślub znajomych, goście dają prezenty takim ludziom. W tej chwili, jeżeli będzie na przykład wprowadzone społeczeństwo bezgotówkowe, no to oczywiście będzie od razu podatek od darowizny, tak? Następnie, jeżeli będziesz chciał, nie wiem, może nawet dać kieszonkowe swoim dzieciom, nie wiadomo, czy nie będzie podatku od darowizny, ale co gorsze, tutaj bardziej chodzi o politykę. Jeżeli rządzący będą mieli dostęp do pieniędzy, a jest takie powiedzenie, że dajcie mi kontrolę nad pieniędzmi, a będę miał kontrolę nad wszystkimi ludźmi, no to w tym momencie nie jesteście nic w stanie zrobić. Nie będziecie w stanie, chociażby weźmy pod uwagę sytuację, że nagle się zrobi jakiś super komunizm, zrobi się jakiś reżim w Polsce, będzie bardzo źle. Jak się zorganizujecie? Co zrobicie? Jak będziecie z tym walczyć, jeżeli się okaże, że działacie na niekorzyść polskiego państwa i zblokują wam konto za jakieś akty, niech nazwijmy to terrorystyczne? Nie będziecie nic w stanie zrobić bez gotówki, będą w stanie zniszczyć każdy biznes, rządy będą w stanie przejąć każdy biznes, wystarczy oskarżyć kogoś o coś i tłumacz się przez rok, że nie jesteś wielbłądem, twój biznes pada, jest przejęty, dziękuję. Więc to jest, o to warto walczyć, o wolność, o anonimowość, o to, by ludzie po prostu mieli wybór i tyle. No brzmi to dramatycznie, można by powiedzieć. Pytanie, co taka jednostka, co taki statystyczny Kowalski, bo często nawet przy wyborach ludzie mówią, że oni nie mają, że to nie ma znaczenia, jeden głos, tak? No właśnie tutaj też bym zapytał, zahaczając właśnie o to, że każdy z nas ma jakieś zdanie decydujące, możesz czegoś zrezygnować lub się na coś zdecydować. Więc pytanie, co możemy zrobić teraz w takim momencie, w jakim jesteśmy, tak? Ty jesteś inwestorem, jesteś osobą wolną, tak? Już w zasadzie nie musisz pracować, ale wiadomo, że zarabiać się chce. No i jak ty na przykład swoje decyzje, albo której decyzje, jakbyś był w takim momencie jak dzisiaj i miałbyś właśnie 30 lat, w zasadzie chyba masz. Masz 30 lat, ale chodzi mi o sam ten moment, że dorabiałbyś się. Nie byłbyś w takim finansowym momencie jak ty, że nie musisz nic. Już masz zaraz jeszcze oczywiście wrócimy do tych inwestycji, jak się pozabezpieczałeś, jeśli będziesz chciał o tym powiedzieć, ale no co byś zrobił, jakbyś był po prostu przedsiębiorcą, który zarabia może 5-10 tysięcy miesięcznie, ma na koncie może 50, 80 i nie za bardzo wie, w którym kierunku, czy inwestować, czy brać kredyt, czy czekać z biznesem. Co powinniśmy robić teraz? Ale w tej sytuacji ekonomicznej. Tak, jesteśmy teraz dokładnie. No i mamy właśnie tak rzuciłem takie, nie wiem, przekrój społeczeństwa, takiego małego, średniego przedsiębiorcy, który coś tam na koncie ma, może nie ma kredytów, zarabia około 10 tysięcy w firmie, czyli szału nie ma, no ale starcza mu, tak, w dużym mieście. Okay. I co powinien zrobić? Pierwsza rzecz, jaką ja bym zrobił, to jest zrobienie zapasów sobie na 2 tygodnie do miesiąca. Kiedy ja mówiłem o tym z rok temu, że robię zapasy, ludzie się pukali w czoło. Kiedy mówiłem o tym jeszcze w marcu, też mnie wyśmiewali. I też ktoś mi taki argument podał, że przecież ten wirus, no to jest jakaś tam ściema, w ogóle bez sensu. Ja mówię, nie chodzi o to, czy to jest ściema, czy to nie jest ściema, nie wnikajmy w to. Weź pod uwagę, jak zareagują ludzie. Jak ludzie zobaczą, że robi się pusto na półkach, to kupią tylko dlatego, bo się robi pusto na półkach, w razie żeby im nie zabrakło. I to już jest lawina i koniec. Nie, coś tam tak nie będzie. No i potem ludzie stali w kolejkach. Więc ja bym sobie zrobił zapasy i chociaż nawet nie chodzi o tego wirusa, chociaż ja spodziewam się, że będziemy mieli nawrót na jesień i będzie o wiele, wiele gorzej. A za rok na wiosnę to już będzie kaplica w tym kraju. W każdym razie zrobimy sobie zapasy chociażby dla świętego spokoju, żeby wiedzieć, że w razie czego to te 2 tygodnie, miesiąc przeżyje. To jest takie zabezpieczenie, wydaje mi się, dosyć rozsądne. Chociażby nawet ostatnio mówiłem o wybuchach słonecznych. Parę lat temu kolejny wybuch słoneczny minął Ziemię o kilka dni. Gdybyśmy byli w innym położeniu, odcięłoby to nam prąd na Ziemi na około rok. No, wyobraźmy sobie sytuację, w której nie ma prądu na Ziemi. Nie działają banki, bankomaty, nie działają lodówki, nie ma logistyki, sklepy nie dowożą jedzenia.
tydzień już by był chaos na świecie. Więc no dlaczego nie kupić sobie jedzenia na 2 tygodnie lub miesiąc? Następna rzecz, jak już mamy jedzenie, to jest podstawa, no to poduszka finansowa, tak? Czyli odkładamy pieniądze, nie wydajemy na jakieś tam iPhone'iki i życie ponad stan i nie wiadomo jakie tam samochody w kredyt. Stać nas na auto za 50 000, to musimy wziąć za 100, żeby dowalić sąsiadowi. Robimy sobie poduszkę finansową. Część osób mówi, że na 3 miesiące. Ja uważam, że im większa, tym lepiej. No i teraz ważne pytanie, w czym bym trzymał taką poduszkę finansową? Ja oczywiście tutaj nikomu nic nie doradzam, to nie jest żadna porada inwestycyjna. Ja osobiście nie trzymałbym w polskiej złotówce takich oszczędności, gdyż uważam, że jeżeli będzie źle, a ja pod to gram, że będzie źle, no polska złotówka będzie traciła względem innych walut, więc ja osobiście bym trzymał taką poduszkę w amerykańskim dolarze, we franku szwajcarskim. Ja trzymam też w funcie brytyjskim, aczkolwiek on nie reaguje tak dobrze jak na przykład euro. Moim zdaniem euro tutaj byłoby spoko, tylko z tego względu, no, że wiadomo, tak, dla mnie jest łatwiej funta, bo mieszkam w Wielkiej Brytanii i też tam mam biznes, firmę, więc no tak sobie wybrałem. Wydaje mi się, że taka dywersyfikacja funt, frank szwajcarski, dolar już mi wystarczy i to jest lepsze niż na przykład trzymanie złotówki. W każdym razie tak bym to robił. No a jeżeli już potem ktoś ma poduszkę finansową i w razie czego wie, że nie umrze z głodu, bo co z tego, jeżeli mamy na przykład jakieś tam pieniądze, a na przykład nie będziemy ich w stanie w kantorze wymienić, bo coś tam, więc warto tą poduszkę w postaci też jedzenia mieć. Dopiero gdybym miał i jedzenie, i poduszkę finansową, chociażby na pół roku, chociaż ja jestem prepesem, więc uznaję rok, ale to jestem dziwnym człowiekiem, niewiele osób powiedziało, dopiero wtedy zabierałbym się za inwestycje. Dopiero jak macie pieniądze, to zabierajcie się inwestycje. Inwestycje nie są po to, żeby się dorobić od zera i stać się bogatym, jeździć Lambo i mieć jacht, tylko jak już macie zabezpieczenie, spokój psychiczny, bo spokój psychiczny jest też ważny w inwestycjach. Jeżeli wiecie, że w razie czego macie pracę, macie na rok życia, żeby znaleźć pracę, macie jedzenie i tak dalej i wtedy inwestujecie, podejmujecie inne decyzje inwestycyjne niż gdybyście wzięli kredyt na przykład z nożem na gardle, inwestowali. I to jest powiedzmy taka higiena inwestora. Inwestor w ten sposób powinien moim zdaniem się zachowywać. No i w co bym inwestował? No, ja nagrywałem filmy o złocie, kiedy złoto kosztowało połowę mniej niż teraz, więc każdy, kto kupił złoto po moim filmie dotyczącym złota, no to zrobił na tym już 100% mniej więcej. Więc tutaj należy zadać sobie pytanie, czy jeszcze warto inwestować w złoto. Moim zdaniem, jeżeli gralibyśmy pod spadki, no to tak. Jeżeli gralibyśmy pod spadki, to tak. Rozmawiałem ostatnio z Traderem21, rozmawiałem z Przemysławem Słomskim, to są też osoby, które zajmują się inwestycjami, no i zgodnie stwierdziliśmy, że te 10 000 złotych złoto powinno przekroczyć. W tej chwili jest chyba 8 w Polsce, nie wiem jak tam w polskich złotówkach. Moim zdaniem osobiście 12-13 tysięcy jest realne, jeżeli weźmiemy pod uwagę to też, że złotówka może spadać względem amerykańskiego dolara, więc jak najbardziej tak. Jeżeli ktoś wierzy, że będzie od teraz lepiej, no to nie, to złota nie kupujcie, no bo będziemy mieli odreagowanie i to będzie odreagowanie z ceny złota fizycznego do papierowego plus jeszcze odreagowanie, więc ja bym nie kupował wtedy złota, jeżeli uważacie, że od teraz będzie lepiej. Ja osobiście uważam, że będzie gorzej i to o wiele gorzej. No i tak bym robił. Następnie, jak złoto jeszcze urośnie w nieciekawych czasach, a ja myślę, że następna wiosna będzie naprawdę już nieciekawa, bo zaczną padać kolejne biznesy, jak zrobią nam kolejne obostrzenia na jesień, zimę, no to już w ogóle. Bo dużo osób też, umówmy się, myśli, że już teraz będzie lepiej. Otworzono biznesy, coś tam, ludzie wracają, nie było tak źle. Tak. Gospodarka tak nie działa, ekonomia tak nie działa. To nie jest tak, że można pstryczkiem wyłączyć i pstryczkiem włączyć. Pstryczkiem wyłączyć można, ale włączenie już tak nie działa. I chociażby na przykład podam taki przykład, Stany Zjednoczone. W tej chwili ludzie się cieszą, w Stanach Zjednoczonych 2,5 miliona ludzi wróciło do pracy. Ale to wróciły osoby do pracy, które jeszcze jakąś pracę mają lub były zwalniane na wszelki wypadek. Ja też wspominałem jakiś czas temu o tym, że ja miałem taką sytuację z moją masażystką. Ona została zwolniona z pracy na wszelki wypadek w razie jakby salon masażu upadł. Ale od razu powiedziano jej, że jak nie upadnie, to ją z powrotem zatrudnią. No więc ona teoretycznie była w tej grupie zwolnionych, ale jak teraz otworzono mi salon masażu, no to ona wróciła.
tak? I tak samo jest z tymi 2,5 milionami osób w Stanach Zjednoczonych, które wróciły, bo zostały na przykład na wszelki wypadek może zwolnione, albo nawet poprosiły szefa, szefie, zwolnij mnie, to dostanę zasiłek, tak? Ale biznes nie upadł, więc wrócił. Ma i zasiłek, i wrócił do pracy. Ale w dalszym ciągu 5 razy więcej jest bezrobotnych niż było przed kryzysem. I te 5 razy więcej bezrobotnych będzie 5 razy mniej wydawało, a 5 razy mniej wydatków to też kolejne biznesy, które upadają, bo będą mniej zarabiały, więc będą zwalniały kolejnych pracowników, będą upadać. No i moim zdaniem ta lawina ruszy. Jeżeli będą kolejne obostrzenia, to już w ogóle, chociaż Manchin powiedział ostatnio, że nie stać Stanów Zjednoczonych na kolejny lockdown, więc nawet jak będzie wirus, to mają to gdzieś i nie zrobią lockdownu. Nie wiem, czy tak tylko mówił, czy faktycznie to zrobi. No ale w każdym razie ja się spodziewam, że będzie nieciekawie. No i następna rzecz, no to jeżeli złoto wasze urośnie, no to w zależności od tego, czy będziecie mieli dużo złota i będzie was stać, żeby w coś przejść, bo ja bym w życiu nie wychodził ze złota z powrotem do gotówki, a na pewno nie złotówek, żeby je trzymać, bo spodziewam się nad wyraz dużej inflacji, więc spadku siły nabywczej pieniądza, więc ja będę polował na okazję w nieruchomościach, ponieważ nieruchomości w czasie kryzysu tanieją, one tanieją wolniej niż normalne, powiedzmy, aktywa, chociażby kryzys 2008, który Polski nie dotknął, ale i tak te nieruchomości w Polsce spadały, to dopiero najtańsze nieruchomości mieliśmy w 2013. No więc umówmy się, gdzie 2008, a gdzie 2013. Ale to wszystko po prostu bardzo wolno reaguje, bo ludzie się ratują, biorą kolejne kredyty, żeby spłacić, szukają pracy, pożyczają od swoich rodzin, potem dopiero wchodzą komornicy, sprawy sądowe, aukcje komornicze i tak dalej, więc zanim te nieruchomości zostaną wyplute z powrotem na rynek, no to mija czas, no i najniższe ceny były dopiero w roku 2013. No i z tego powodu ja będę polował też na tańsze nieruchomości, ale nie teraz, nie za rok, za 2, za 3, może nawet za 4 lata. A jeżeli ktoś ma mniej pieniędzy, nie stać go, żeby zamienić złoto na przykład na nieruchomości, no to można zamieniać je na srebro, ponieważ w czasie kryzysu srebro zazwyczaj tanieje. W tym kryzysie wyjątkowo poszło do góry, moim zdaniem chwilowo, ale to tylko dlatego, że ludzie się nie znają na tym. To jest jeszcze taki niszowy temat, nie? Zwróć uwagę, że bardzo mało jest tak, o tym. Ale to było tak, że ja mam takie dojście w Polsce, jeżeli chodzi o złoto, że jak nigdzie w Polsce nie ma, to ja i tak kupię. I doszło do tego stopnia, że ja nawet nie mogłem już kupić. Nie było. Okay. Ja zacząłem moim znajomym ułatwić złoto, wszyscy kupowali w tym miejscu, a potem ja chciałem jeszcze dokupić, mówię, nie ma. Okazało się, że nie ma, okay. Mówię, aha, i mówię, no a srebro tak z ciekawości nie ma. I co się okazało, jak nie było nigdzie złota w Polsce i w ogóle tam fizycznego, powiedzmy, na świecie, bo zapotrzebowanie nagle wzrosło, bo złoto rośnie do zapotrzebowania na złoto w nieciekawych czasach, no to co robił przeciętny taki człowiek Kowalski? Nie ma złota? A, dobra, to srebro kupię. Bez cokolwiek. Tak, i z tego względu też srebro poszło, ale historia pokazała, że na ostatnie 7 kryzysów, jakie mieliśmy, bo kryzysy się po prostu zdarzają i osoby, które o tym wiedzą, potrafią na tym zarabiać. Więc w ostatnich 7 kryzysach, jakie mieliśmy, 6-krotnie srebro spadało, tylko raz urosło 15%. Więc srebro w dalszym ciągu jest traktowane jako surowiec, a więc skoro padają biznesy, skoro zapotrzebowanie jest mniejsze, skoro produkcja jest mniejsza, to zapotrzebowanie na srebro też jest mniejsze, ale w drugą stronę srebro zyskuje względem złota w ciekawych czasach. No i istnieje coś takiego jak stosunek złota do srebra. W tej chwili, z tego co pamiętam, wynosi 1 do 95, czyli za 1 uncję złota możemy kupić 95 uncji srebra, ale w czasach na przykład jak jest fajnie, czyli ludzie nie chcą złota, bo nie jest źle, a jednocześnie koniunktura idzie do góry, potrafi spadać do 1 do 35. No więc za 1 uncję złota kupimy tylko 35 uncji srebra, a to oznacza, że albo srebro urosło więcej niż złoto, albo po prostu spadło mniej niż złoto. W każdym razie, jeżeli za wysokie złoto kupicie sobie srebro i będziecie czekali na następny kryzys, tak, no bo w tym kryzysie już wam się nie udało, bo mieliście niewystarczającą ilość pieniędzy, to akumulując srebro w ciekawych czasach, będziecie w stanie zakumulować go więcej niż gdybyście kupowali, powiedzmy, złoto, bo ono będzie rosło więcej, a potem, powiedzmy, 5 lat po kryzysie, ostatnim, no bo wiadomo też jest, że kryzysy średnio zdarzają się co 7-8 lat. Dlatego ja też rok temu wszystkim mówiłem, słuchajcie, idzie kryzys. Część osób to potraktowało fajnie, a część mnie wyśmiewało, ale to nie jest tak, że ja mam szklaną kulę i ja teraz będę mówił, że Konieczny przewidział kryzys. Nie przewidziałem tego kryzysu, to jest zwykła matematyka. Skoro od 200 lat kryzysy średnio zdarzają się co 7-8 lat, a ostatni był 13 lat temu, no to umówmy się, tak? No ja nie wiem, czy to będzie za rok, za pół roku, czy za 2, ale no statystyka wskazuje, że po prostu idzie kryzys, no i powinien wybuchnąć. No i faktycznie, no przyszedł ten kryzys.
Więc jeżeli wiecie, że na przykład kryzysy średnio zdarzają się co 7-8 lat, no to 5 lat na przykład po ostatnim kryzysie, może warto jest zamienić srebro z powrotem na złoto przy stosunku o wiele, wiele niższym, na przykład 1 do 50, 1 do 45, 1 do 40, dzięki czemu zakumulowaliście więcej złota, które znowu w kryzysie urośnie, za które może w drugim cyklu uda Wam się kupić nieruchomości. Dodatkową opcją są też kryptowaluty. Moim zdaniem w tej chwili Bitcoin ma bardzo dużą szansę na wzrosty w ciągu następnego roku, 1,5 roku. W każdym mini kryzysie, jaki tylko był, Bitcoin szedł do góry, odkąd istnieje, w każdym. Nie ma mini kryzysu lokalnego, w którym Bitcoin by nie poszedł. Ludzie pokazali, że uciekają w Bitcoina, no i też umówmy się, kupno Bitcoina jest łatwiejsze niż kupno złota. Nie każdego stać, by kupić uncję złota za 8000 zł, a mniejsze gramatury się po prostu nie opłaca, no ale ludzi stać, żeby kupić sobie na przykład Bitcoina za 400-500 zł, zwłaszcza, że ma szansę procentowo wzrosnąć więcej niż złoto. Dokładnie, kawałek Bitcoina możesz sobie kupić, mając dokładnie kilkaset złotych miesięcznie nawet, tak? Nie wychodząc z domu, więc też widzę potencjał tutaj w Bitcoinie, no i ja też pod to gram. Taka jest moja strategia. To była bardzo długa wypowiedź, ale dobrze, nie przerywałem Ci, bo miałeś flow i też szanuję to u gości, że po prostu jeśli są dobrzy, no to nie przerywamy, to Ty masz być osobą, która faktycznie daje wartość. Widzę znaczek Bitcoina na czapce, więc dopytam, ale z tego co już wiem, chyba jest odwrotnie. Twoja klasa, tak jakby aktywów, portfel, tam nie przeważa Bitcoin? Nie. Jak wygląda twój portfel w ogóle? Wiesz co, posiadam nieruchomości, mam działki budowlane, mam magazyn, mam kawalerki pod wynajem. Teraz kupiłem sobie mieszkanie, ale to już nie to już prywatnie. Znaczy mieszkanie w sensie w Łebie, żebym miał gdzieś tam w razie czego uciec, bo dom w Polsce też swój posiadam. Mam złoto, srebro, no i mam też kryptowaluty. Ale no teraz pytanie. Ludzie się pytają mnie, co przeważa w moim portfolio. I teraz pytasz o wartość dzisiejszą, czy wartość, jak ja inwestowałem. Bo widzisz, to jest bardzo ważne. Bo jeżeli spojrzymy na to, że na przykład ja jestem kilkanaście razy na plusie względem na przykład tego, co inwestowałem w Bitcoina, załóżmy, czy tam jeszcze względem altów to mi to podniesie, no to w tym momencie uznamy, że powiedzmy mam więcej pieniędzy w kryptowalutach niż mam na przykład w złocie. Strzelam, tak? Ale to nie jest moim zdaniem w tej chwili ważne. Ważne jest to, jak ja inwestowałem, czyli ile dzisiejszy przysłowiowy Kowalski powinien w co włożyć i ja inwestowałem znacznie mniej w kryptowaluty, no bo umówmy się, są one ryzykowne. Te wzrosty w kryptowalutach nie biorą się znikąd. Żeby dużo zarobić, to po pierwsze musi być duże ryzyko, a po drugie, żeby ktoś zarobił, ktoś musi stracić, więc nikt nie liczy na to, że tutaj wszyscy na tym rynku zarobią. Zarobią ci, którzy mają największą wiedzę i ci, którzy się znają. No i też na moim kanale YouTube staram się tą wiedzę ludziom przekazywać, żeby zarobili jak najwięcej, a moja taka filozofia jest, by po prostu ściągnąć do Polski jak najwięcej pieniędzy z zagranicy. Czyli jakiś inwestor wpłaci pieniądze na przykład w kryptowaluty, niech to będzie w Stanach Zjednoczonych, no i on konkuruje z inwestorem z Polski, więc ja staram się Polakom przekazywać tak wiedzę, żeby oni koniec końców skończyli dobrze, więc no wydaje mi się, że mam dobrą strategię, jeżeli chodzi o kryptowaluty. A przyczepię się tej edukacji Twojej, no bo jesteś, można powiedzieć, takim edukatorem. Mógłbyś to olać, tak? I być takim typowym Januszem Polakiem. Ja to wszystko wiem, ja się z nikim nie podzielę. To jest moja wiedza, moje pieniądze. Ale pytanie, do jakiego poziomu, właśnie kiedy Ci się obudziła taka żyłka edukatora? Chodziło o moment już, że miałeś tyle pieniędzy, że już nie dało się tego wydać, czy po prostu chodziło to zawsze z Tobą, że Ty chciałeś, żeby Polacy mieli po prostu lepiej, żebyśmy nigdy więcej, żebyśmy nie byli takim gorszym narodem, żeby właśnie wyjeżdżanie na zachód nie łączyło się z takim wstydem, że my jesteśmy ze wschodu, że zawsze mówią, a to z Polski, a my jesteśmy Niemcami, mamy lepiej i tak dalej. No, ja tak mam na przykład, że ja powiedziałem, że ja chcę sobie zrobić tutaj w Polsce Anglię, ja nie chcę wyjeżdżać i chciałbym z młodymi przedsiębiorcami robić tak, przynajmniej próbować robić tak, żebyśmy się nie poddawali, żebyśmy tutaj budowali tą swoją Anglię. Jakie jest Twoje zdanie? Moi dziadkowie w ogóle byli nauczycielami i chyba wydaje mi się, że może właśnie stąd. Mam może coś takiego w sobie, aczkolwiek nie lubię nauczycieli, strasznie nie lubię nauczycieli, ale no moi dziadkowie byli nauczycielami i powiem Ci szczerze, że ja zawsze byłem taki, że starałem się ludziom pokazywać mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Też starałem się moim znajomym w liceum tłumaczyć, że w ogóle jest bez sensu, żebyście szli na studia. Ja wyjechałem z Polski dzień po maturze, gdzie moje dwie siostry są prawniczkami, tata psychologiem, moja macocha ma ogromną firmę księgową, jest księgową i teraz ja, czarna owca, wyjeżdżam dzień po maturze rozładowywać tiry. Więc to było w ogóle absurd kompletny, ale ja to wyłamanie z systemu. W ogóle to było, umówmy się, to było 11 lat temu, nie teraz, gdzie ludzie rozumieją, że troszeczkę
troszeczkę studia są bez sensu, tylko wtedy, gdzie każdy szedł. Tak. Ja pamiętam, jak pani na historii zapytała się, kto z was idzie na studia, i wtedy wszystkie osoby podniosły rękę do góry oprócz mnie, no i poczułem się z tym bardzo źle, tak jakbym był jakimś nieudacznikiem, którego albo nie stać na studia, albo za chwilę będzie kopał w cudzysłowie rowy, aczkolwiek nie mam nic do osób, które kopią rowy, ale no po prostu poczułem się źle, jakby to była zła decyzja, a prawda jest taka, że ja wyjechałem rok wcześniej na wakacje do Wielkiej Brytanii, bo tam mam kolegę, który właśnie mieszkał, ja mam bardzo dużo znajomych, którzy są ode mnie starsi, no i właśnie jeden z nich był w Wielkiej Brytanii. Ja wcześniej jeździłem do Stanów Zjednoczonych, co roku mnie rodzice wysyłali. No i raz poprosiłem ich, bo tam w Stanach Zjednoczonych wujkowie, wujek, ciotka, kuzyn, który chodził do pracy, bardzo się mocno nudziłem, więc poprosiłem dziadków, żeby mnie wysłali do Wielkiej Brytanii, że tam pod pretekstem też będę się uczył języka i tak dalej, a będę z kolegą. No i tam zobaczyłem, że po prostu można odłożyć o wiele, wiele więcej pieniędzy niż gdybym poszedł na studia. Ja miałem iść na właśnie język chiński, no raczej nie miałbym swojej pracy. No i ja zacząłem właśnie tych wszystkich moich znajomych namawiać, że słuchajcie, no przecież jeżeli wy jesteście w stanie odłożyć 3-4 razy więcej niż Polak, a do tego zyskujecie 5 lat niechodzenia na studia, no to wy w te 5 lat odłożycie tyle, co Polak przez następne 15-20 lat. Dokładnie. Czyli wy będziecie kończyli studia, a ja będę miał pieniądze, które wy będziecie mieli za 20 lat, odkąd skończycie studia, a przez następne lata dalej będę was wyprzedzał, więc w ogóle no matematycznie mi się to nie zgadzało, mówię, bez sensu, żeby iść na studia. No i dziadków tam namówiłem, że w każdym razie pójdę na studia w Wielkiej Brytanii, tam będę studiował, akurat w Oxfordzie, ten mój znajomy mieszkał, więc pójdę akurat nie na ten główny Oxford, ale Oxford Brookes University, a jest obok. Jakoś to przeszło. No było ciężko. Na szczęście też jest tak, że w Wielkiej Brytanii, jak się zaczyna studia, no to prawdopodobnie większość osób, ja tak przynajmniej musiałem mieć, ma 10-miesięczną przerwę. Bo w Polsce, jak zdajesz maturę, dostajesz wyniki, to od razu musisz zgłosić się na studia, a w Wielkiej Brytanii na studia aplikujesz w styczniu, żeby pójść w październiku. Okay. No więc ja miałem przerwę od czerwca do stycznia, żeby złożyć dokumenty, a potem od stycznia do października w ogóle, żeby pójść na studia. No i mówię tak, już nie mam czasu wrócić, bo już na studia się w Polsce nie dostałem, a to zostanę tam i pójdę do pracy. A prawda jest taka, że już w ogóle pracowałem, od razu sobie załatwiłem z tym moim znajomym, ja już dzień później miałem pracę. Rozładowywałem tiry, chciałem po prostu sam dojść do tego wszystkiego. Byłem już pełnoletni, dorosły. No nie puściliby mnie, gdybym powiedział, że tam jadę rozładowywać tiry, to by było o wiele, wiele gorzej, ciężej. Chociaż i tak miałem mnóstwo rozmów na ten temat. No i tak się to wszystko zaczęło, tak? Więc już wtedy zacząłem moim znajomym tłumaczyć, że to się nie opłaca. Okazało się, że faktycznie miałem rację. Przed kryptowalutami jeszcze może w roku 2011-2012 miałem takie poczucie tłumaczenia ludziom i otworzyłem sobie wielką stronę, znaczy otworzyłem sobie normalną stronę polityczną na Facebooku, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, oglądało ją kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób. Co miesiąc w mojej własnej wypłaty sponsorowałem ją, żeby pojawiały się reklamy na Facebooku. Całkowicie za darmo to robiłem, nic na tym nie zarabiałem. Aczkolwiek to była taka dosyć dziwna strona polityczna, ponieważ ja tylko krytykowałem wszystkich z każdej strony. Czyli jak mi się coś nie podobało po tej stronie, to powiedziałem, że jest to niefajne, jak po tej to jest to niefajne. Po prostu pokazywałem błędne i głupie decyzje, poparte faktami i argumentami. No i też dużo osób tego nie rozumiało, nie? I za każdym razem, jak mówiłem, na przykład załóżmy, coś powiedziałbym złego o PiS-ie, to ktoś mówi, a PO jest takie i takie, ale w następnym poście mówiłem o PO, a ta PiS jest taki i taki, załóżmy. Czyli przykład, tak? strona pełna hejtu pewnie. Powiedzmy na takie zasady, ale dużo osób to rozumiało i po prostu ja pokazywałem, co jest moim zdaniem nie tak. No i potem skończyło się, że zostałem zablokowany za poprawność polityczną, chwilę miałem przerwy, no i przyszedł ten rok 2017, gdzie nagle miałem ponownie, że kurczę, miałem rację, rośnie, zarabiam pieniądze, muszę o tym wszystkim powiedzieć. No i tak zacząłem nagrywać właśnie filmy na YouTubie. Liczyłem, że będę miał 100 widzów na początku. Bardzo szybko mi to weszło, te 100 osób. Prawie się zgadza. Troszkę się pomyliłeś. 100 osób bardzo szybko weszło i pamiętam, jak wtedy sobie pomyślałem, dobra, nie, to te 100 osób to tak szybko weszło. 1000 to będę się cieszył. Kurde, jakbym pomógł 1000 osób, żeby do końca życia nie płaciły kredytu za mieszkanie, ale to by był taki dobry uczynek, byłbym spełniony. No a dzisiaj nie ma 1000, jest chyba 115 czy 116 tysięcy widzów na kanale. No i tak wyszło. I jestem.
Siedzi obok mnie rentier, młody rentier, 30-letnia osoba, która w zasadzie nie musi pracować. Wiadomo, że lubi, bo ja jestem trochę na podobnym poziomie. Nie finansowym jeszcze, na nieszczęście, ale mam firmę od 11 lat i nigdy nie miałem takiego momentu, że nie chce mi się pracować. Po prostu jak się ma w swoją firmę, robi się rzeczy, które się lubi, to myślę, że Phil zgodzi się ze mną, że po prostu to jest frajda, że to jest fan, nie? Że jeszcze coś się chce. Ale powiedz mi, czy miałeś taki moment, że nie chciało ci się wstawać z łóżka, bo po prostu nie musiałeś? Miałem moment depresji, ale to nie wynikający tam, że z lenistwa, tylko doznałem szoku po zarobieniu tych pieniędzy, które zarobiłem. I nagle wyszło, że na takiej zasadzie pomyślałem sobie, no i co dalej? Całe życie goniłem za pieniędzmi, w sensie takim, no niezłym. Kiedy tak? to było? Ile miałeś wtedy lat? Ile to było lat temu? 3 lata temu? 28, 9 musiałem mieć. Okej. No i wiesz, bo wszystko przyszło dla mnie tak bardzo szybko, że ja sobie obliczyłem matematycznie, że ja i tak będę emerytem w wieku 35 lat. To była dla mnie matematyka. Ja sobie obliczyłem, wyjeżdżam do Anglii w wieku 19 lat, liczmy już dla równego rachunku 20, 15 lat pracy w Anglii, gdzie będę odkładał 3, 4, może nawet 5 razy więcej jak normalny Polak. W 15 lat jestem w stanie odłożyć tyle, co Polak w 60 do 100 lat. I to zakładałem normalną taką pracę, oczywiście oglądając awansy, no nie liczyłem, że będę do końca życia rozładowywał tiry. Dostałem w mojej pracy koniec końców 5 awansów poprzez rozładowacza tirów, wózek widłowy, team lidera, menadżera stoku. Koniec końców skończyłem w McLarenie. Moim zadaniem było zwiększenie linii produkcyjnej McLarena z 10 do 20 aut dziennie. Logistycznie to ogarniałem. W każdym razie wtedy to już zarabiałem 3,5 tysiąca funtów na miesiąc. Miałem auto służbowe, telefon, wyżywienie w McLarenie, 3 posiłki dziennie. W ogóle no mega. Ale do dzisiaj nie kupiłeś sobie McLarena. Nie kupię. Jakbyś tam zobaczył, jak to wygląda, to też byś nie kupił. W każdym razie, nie wiem, czy to można powiedzieć w ogóle. Nie było tego. Pozdrawiamy McLarena. Pozdrawiamy, tak. Fajne są auta. Tak. W każdym razie, no i tak się skończyło. Odkładałem te pieniądze, więc odłożyłem o wiele więcej. No i nagle przyszedł ten rok 2017, no część pieniędzy inwestowałem właśnie a to w nieruchomości, a to właśnie w złoto, a to w srebro, a to w kryptowaluty, no i przyszedł ten 2017, gdzie to wszystko wywaliło, no i zarobiłem naprawdę konkretne pieniądze. Potem jeszcze zgłosił się do mnie właśnie Instytut Kryptografii, stwierdzili, że może byśmy zrobili kurs dla początkujących, bo bardzo dużo osób chce właśnie taki kurs. Ja mówię, no ale w sumie no to ja i tak takie coś będę chciał nagrywać. Porozmawialiśmy ze sobą i oni mówią, słuchaj, ale ludzie też nie doceniają też wiedzy za darmo, skoro ty zdobywałeś tą wiedzę przez tyle lat, ułóż w przystępny sposób, bo ja tak musiałem się cofnąć, bo ja przekazuję ludziom wiedzę na takiej zasadzie, że chcę im oszczędzić czas. Czyli na przykład jak ja poświęcam godzinę dziennie na czytanie o wiadomościach, no to raz na tydzień, po tych 7 godzinach czytania, nagrywam półgodzinny film z najważniejszymi rzeczami. Więc dzięki temu każdy mój widz oszczędza 6,5 godziny życia na przykład tygodniowo. Robię research jakiegoś projektu, tak? Czyli czytam o nim 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc czasu, po czym nagle twierdzę, no kurczę, no ja zmarnowałem miesiąc mojego życia, no głupio by było, gdybym nie nagrał godzinnego filmu, nie poświęcił ekstra godziny, dzięki czemu 100 000 ludzi nie zmarnuje miesiąca swojego Dokładnie, życia. Gdzieś ta wiedza zostanie, nie? Więc ja to robiłem normalnie, żeby oszczędzić ludziom czas, no ale jakby nie było wiedza dla początkujących, no to trzeba było się cofnąć, tak? To było kosztem mojego czasu, kosztem szukania wiadomości, kosztem researchu kolejnych projektów. Musiałem to sobie zaplanować, jak zrobić, no i w każdym razie zrobiliśmy ten kurs dla początkujących i to już była taka wisienka na torcie u mnie, bo ten kurs zrobił 1 000 000 złotych. No więc i kryptowaluty i wszystko i na koniec pyk ten kurs, no i wtedy ja tak się ocknąłem, mówię, kurde, bo ja sobie obliczyłem to, że ja będę emerytem w wieku 35 lat, a mam 27, no i co teraz? Co dalej? Dokładnie. Złożyła się jeszcze taka nieciekawa rzecz po jakimś czasie, że właśnie weszła ta depresja, że kurde, no i co dalej, no przecież ja już mam pieniądze, a jestem taką osobą, że ja nie marzę o jakichś tam super jachtach, odrzutowcach i tak dalej. Byłem wychowany też przez właśnie moich dziadków na wsi, w lesie, chodziliśmy sobie z moim dziadkiem, mój dziadek był myśliwym, co weekend na polowania i tak dalej. Bardzo lubię naturę, spokój, cisza i tak dalej, więc mnie miasta nie interesują, żadne jakieś takie tego typu rzeczy. Cisza, spokój, taki no, po prostu sielanka polska, nazwijmy to. No byśmy się dogadali, ja mam podobnie. Grille, imprezy rodzinne i tego typu rzeczy. No ja mówię, kurde, no to ja już teraz nic nie muszę. To co, moje życie ma się opierać na tym, że będę do końca życia jadł, spał i co, oglądał telewizję, czy mam grać w gry wideo teraz? Co ja mam teraz dalej robić? Nie? Nagle się tak jakby dochodzi się do takiej ściany finansowej, przynajmniej chyba tak to rozumiem.
Co Ci pomogło, albo ile czasu to trwało? Co mi pomogło? Wiesz co, to będzie głupia odpowiedź, co mi pomogło, ale po tej depresji jeszcze straciłem wzrok na 3 dni. Całkowicie nie widziałem nic przez 3 dni. Poszedłem do neurologa, neurolog wysłał mnie na rezonans magnetyczny. Okazało się, że powiedzieli mi, że mam pójść na rezonans magnetyczny bez kontrastu. Poszedłem na rezonans magnetyczny bez kontrastu. Ten wzrok już mi wrócił po 3 dniach w każdym razie, ale miałem też silne bóle głowy. No i wyszedłem z tego rezonansu, dostałem list po jakimś czasie z napisem zmiany nowotworowe mózgu. I zapraszamy na rezonans z kontrastem, żeby się dowiedzieć, co to jest. No więc żyłem z myślą zmiany nowotworowe mózgu przez jakiś czas. Zrobiłem kontrast, okazało się, że nie jest aż tak źle, bo to był torbiel szyszynki, na szyszynce jest źle, ale no nie jest aż tak źle. No i przez ten czas, gdzie żyłem z myślą, że mam pieniądze, a nie mam zdrowia, dużo to zmieniło, więc nie wiem, czy to pomogło, ale zaczęły Ci się... Tak, i zacząłem po prostu troszeczkę inaczej na to wszystko patrzeć. Zacząłem widzieć, że po prostu są rzeczy też ważne w życiu, nie tylko pieniądze, ale też i zdrowie, i szczęście, i rodzina. Nie powiem nigdy w życiu, że zdrowie jest ważniejsze niż pieniądze, bo tak dużo ludzi biednych mówi, lepiej mieć zdrowie niż pieniądze. Nieprawda. Ja uważam, że wszystko jest równie ważne, i pieniądze, i szczęście, i zdrowie. Nawet ostatnio też mówiłem, że wiesz, możesz mieć pieniądze, możesz mieć kobietę albo szczęście, a co z tego, jak umierasz, tak? A w drugą stronę, możesz być zdrowy, możesz mieć kobietę, szczęście, rodzinę, a co z tego, jak nie macie pieniędzy i się kłócicie o pieniądze? A co z tego, jak na przykład goniłeś za pieniędzmi, zdobyłeś pieniądze i nawet jak jesteś zdrowy, ale nie masz tej kobiety przy sobie i nie masz z kim się tym cieszyć, albo nie masz dzieci, nie masz rodziny, nie masz przyjaciół, bo wszystkich zostawiłeś, też nie fajnie. Więc dla mnie są 3 rzeczy w tej chwili w życiu ważne. Strasznie się teraz strasznie idę w stronę rozwoju osobistego, duchowego, medytuję, mam swój food forest, skupiam się na nim, żeby być tu i teraz. Zacząłem z 3 tygodnie temu, może z miesiąc temu Wima Hofa. Mam nadzieję, że w tą zimę będę już morsował. No i w tym kierunku się rozwijam. Tak? A powiedz mi właśnie, czy masz z kim, bo też dochodzenie do większego zarabiania, no to też zmienia mózg, tak? Nie da się zacząć zarabiać więcej pieniędzy, jeśli nie zmienisz myślenia. No i teraz, jeśli pracowałeś lub miałeś znajomych, którzy nie byli na tym poziomie finansowym, no tak jak a propos tej szkoły, tak, że wszyscy mieli zupełnie inne zdanie, ty poszedłeś zupełnie sobie w inną stronę. Jak to jest? Czy to prawda, że im więcej masz, tym jednak zmieniają się znajomi, albo odchodzą, albo oni się zmieniają w stosunku do ciebie? Jak to u ciebie było? Czy miałeś takie doświadczenie? Tak. Dużo ludzi jakby się odsuwa. Mimo że nie pokazujesz tych pieniędzy, nie chcesz tego pokazywać, to starzy znajomi czują się nieswojo. Czuli się gorzej, że im się nie udało, że nic nie zrobili? Nie wiem, powiem dosłownie, czuli się nieudacznikami, że na przykład zarabiają 3000 zł i mają 40 lat i nie chcą nic więcej zrobić, tylko siedzą ciągle w jednym miejscu, narzekają. No nie wiem, bo czasami takie mam wrażenie, że hejtują ci, którzy najmniej zrobili i próbują tak jakby ściągnąć do swojego poziomu, nie? Żeby im było dobrze. Wiesz co, ja nie odczułem ja jestem tak jak mówiłem, introwertykiem. Ja mam bardzo mało przyjaciół, ale znowu mogę, powiedzmy, policzyć na palcach jednej ręki, ale to są konkretni przyjaciele. Czyli naprawdę bardzo, bardzo bliscy. Nie czułem z ich strony krytyki, nic takiego nie zobaczyłem, ale czuję do tej pory odsunięcie. Ale macie jakiś kontakt? Czy już Mamy kontakt, ale czuję, że jest... Czujesz inaczej na ciebie... Jest odsunięcie, tak? No i nie ma... Poznałem nowych znajomych i też, którzy mają pieniądze, z nimi tam jeździmy, a to na quady, a to na jakieś skutery wodne, a to na kajty i tak dalej. Jest okej, ale jeżeli mówimy o starych znajomych, starych przyjaciołach, jest odsunięcie. Smutne. Tak podsumowując, bo tą rozmowę moglibyśmy ciągnąć, myślę, godzinami. Myślę, że 2-3 godziny śmiało moglibyśmy rozmawiać, może jeszcze wrócimy. Ale dzisiaj podsumowując tą naszą rozmowę, dotyczącą ogólnie całości, tak, nie będziemy wchodzić w szczegóły inwestycji, krypto, bo to są tematy mega szerokie. Ale jakbyś chciał powiedzieć inwestorom, mój kanał jest dla inwestorów, dla osób, które już coś mają i szukają jakiejś alternatywy. Doszedłeś w bardzo młodym wieku do pieniędzy i jakbyś miał zrobić to samo jeszcze raz, to przeszedłbyś tą drogę w taki sam sposób, jak to było, czy zmieniłbyś coś? Tak, ja jestem bardzo wdzięczny życiu, że dało mi taką drogę, że poznałem w ogóle...
było mega, bo dla przykładu mogę powiedzieć, no ja byłem wychowany w dosyć bogatej rodzinie, a w Anglii był okres, ja mieszkałem normalnie w takim share house'ie, czyli był dom, 6 pokoi, ja mieszkałem z ludźmi z różnych końców Polski, znaczy akurat Polakami, ale z różnych rodzin, z różnych poznałem naprawdę życie, poznałem losy ludzi, dowiedziałem się jak w ogóle różne sytuacje są. Nie miałeś rodzinne. pojęcia, że tak można pewnie żyć. Tak, przeszedłem przez powiedzmy poziomy w pracy, więc też nie chciałbym na przykład, że kupiłbym kryptowaluty za pieniądze rodziców, urosłyby i był bogaty. Cieszę się, że rozładowywałem tiry, zakurzone kartoniki, które przyszły z Chin. Cieszę się, że zrobiłem tą licencję na wózek widłowy, jeździłem. W międzyczasie zrobiłem prawo jazdy na ciężarówki. Jestem beznadziejnym kierowcą ciężarówki. Jeździłem 6 tygodni i mało tego. Jeździłem na ciężarówce w momencie, w którym już byłem powiedzmy multimilionerem. Zwolniłem się z mojej pracy. No i ten mój taki prepersowy nawyk wszedł, mówię, kurde, ja zdałem prawo jazdy na ciężarówki jako preppers, w razie jakby było źle, a jest dobrze, a nigdy nie jeździłem. Mówię, nie, muszę teraz jeździć, bo jakbym kiedyś stracił pieniądze, to wolę się teraz uczyć na spokojnie niż kiedyś. I wiesz, że ja poszedłem normalnie, jeździłem ciężarówką w Londynie. Szacun. Już po tym kursie moim, po 2017, to już był 2018 rok. Normalnie z powrotem z pozycji menadżera zszedłem, safety booty, kamizelka odblaskowa i rozwoziłem sprzęt budowlany w Wielkiej Brytanii, po Londynie, po takich sklepach, to się nazywa firma HSS, sprzęt budowlany. Co prawda tylko 6 tygodni, jestem beznadziejnym kierowcą ciężarówki. Rozwaliłem naczepę, urwałem lusterko w X5, tak. Jestem beznadziejny. Szanuję wszystkich, którzy jeżdżą na ciężarówkach. Wiesz, że mi się wkradło do tej pory, że jak na przykład widzę, jak ciężarówka ma w ogóle otwarty tył, to ja mam taki nawyk, że patrzę, co oni tam wożą i patrzę, czy ma ciężką robotę ten kierowca, mimo że tylko 6 tygodni jedziemy. Ja nigdy tego w życiu nie robiłem. Ale wystarczy, 1,5 miesiąca. No. Powiem Ci, że dostałem tak w kość, ale wiem, że mogę, wiem jak obsłużyć tachograf, wiem, że jakbym kiedyś zbankrutował, wszystko by poszło nie tak, rząd by mi zabrał wszystkie nieruchomości, znacjonalizował wszystko. Pójdę na ciężarówki. A brakuje kierowców cały czas, myślę, w całej Europie, więc tak. Jakby ktoś pytał zawód przyszłości, to zawsze to będzie kierowca? W każdym razie, no cieszę się, że tą drogą poszedłem, bo doświadczyłem bardzo dużo. Zrobiłbym to jeszcze raz i nawet powiem Ci szczerze, ten taki szok po zarobieniu pieniędzy, wydaje mi się, że czeka każdego. Zwłaszcza te osoby, które na przykład pochodzą z biedniejszych rodzin, bo skoro mnie to dotknęło, to i dotknie inne osoby. Rozmawiałem ostatnio, Kuba Midel był u mnie na rozmowach koniecznych, powiedział dokładnie to samo, że wpadł w melancholię, w szok, że zarobił pieniądze, więc wydaje mi się, że czeka to każdego, no ale to jest szok związany z tym, że goniłem tylko za pieniędzmi i zobaczyłem nagle, spełniłeś wszystkie swoje marzenia, kupiłeś wszystkie swoje zabawki, nie musisz do końca życia pracować, co teraz? Co teraz? Tak? To jest tak, jakbyś się całe życie przygotowywał do maratonu, przebiegłeś maraton, no i co dalej? No i co ja mam teraz zrobić? A jakbyś miał drugą drogę, szczęście, zdrowie, pasja, hobby, rozwój duchowy, który może być do końca twojego życia w nieskończoność, to by był tylko taka 1/3, więc ja uważam, że jeżeli ktoś ma pieniądze, jeżeli zdobywa pieniądze, skupcie się też na zdrowiu, skupcie się też na diecie, skupcie się na medytacji, na rozwoju duchowym, na pomocy innym, chociażby przekazujcie waszą wiedzę dookoła innym, mówcie o tym, nie wstydźcie się. Ja też byłem traktowany jak jakiś taki nawiedzony człowiek, co tam różne głupoty opowiada, no i teraz już się mniej osób śmieje. Dokładnie. Myślę, że tym optymistycznym akcentem na koniec, dotyczącym właśnie tego, jak Phil to wszystko ogarnął i zrozumiał w tym momencie, kiedy faktycznie była to depresja związana z tym, że zarobiłeś. Myślę, że możemy tym akcentem zakończyć i polecić ten wywiad również z Kubą Midlem, bo bardzo dobry. A polecić możemy również książkę Biblia Inwestowania, którą mieliśmy okazję napisać razem, ale nie tylko razem, bo jest tutaj kilkunastu autorów i Phil również tutaj ma swój rozdział właśnie o kryptowalutach, ja mam swój rozdział o podnajmie i jest tutaj wielu innych inwestorów, którzy opisują swoje prawie 450 stron. Link będziecie mieli pod filmem. Myślę, że fajna rozmowa wyszła, taka spokojna. Dwóch przedsiębiorców, jeden jest trochę starszy, trochę biedniejszy, drugi trochę młodszy i dużo bogatszy. Znaczy ja bym się do przedsiębiorcy nie porównywał. Szanuję bardzo przedsiębiorców. Ja jeszcze, powiedzmy, nie jestem na takim poziomie. Powiedzmy inwestor, bo ze względu na szacunek do przedsiębiorców nie nazywajmy mnie przedsiębiorcą. Możemy tak zrobić, ale myślę, że te słowa, które powiedziałeś dotyczące właśnie tego, że znalazłeś poza pieniędzmi
mi wiele innych ważnych, bym powiedział, rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę i nie zostawiać ich na ostatni moment, bo może po prostu braknąć nam tego czasu. To jest myślę, że bardzo ważne i bardzo istotne. Także myślę, że tyle. Bardzo dziękuję za rozmowę, Phil. Bardzo dziękuję. Oglądajcie, polecajcie. Myślę, że fajna rozmowa, wartościowa. Dzięki i do zobaczenia. Pozdrawiam.